Witam bardzo serdecznie. To jest 101 odcinek audycji Bez Celibatu. Zaczynamy nowy sezon. Mamy pierwszą setkę za sobą. To pewnie dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, tylko przypomnę, że audycja Bez Celibatu to audycja poświęcona najróżniejszym tematom i ekonomicznym, i społecznym, ale nie tylko takim. W ogóle jest to program publicystyczny, gdzie rozmawiamy czy komentujemy rzeczywistość, ale staramy się to robić z perspektywy biblijnej, albo inaczej mówiąc, z perspektywy ewangelicznego chrześcijaństwa. Stałym gościem jak zwykle jest Robert Miksa. A ja jestem Sławek Zawadzki. Robert Miksa jest pastorem baptystów. I dzisiaj będziemy rozmawiać na temat rozrywki i kinematografii. Robert, pierwsze pytanie jest takie, czy w życiu Jezusa było miejsce na rozrywkę? No, sam kiedyś zastanawiałem się nad tym, czy jako chłopak grał w piłkę nożną na przykład, nie? Pewnie jakąś tam wersję. Ale później, jeśli idzie o takie dorosłe życie, nie wiem, czy grał w piłkę, tak. Ale potrafię sobie wyobrazić, że... Bo już chciałem ci zadać pytanie, na jakiej pozycji grał. Tak. Nie wiem, czy wtedy już były taka strategia. Pamiętam, kiedyś byliśmy na jakimś obozie młodzieżowym i mieliśmy czas przerwy, postanowiliśmy pójść do najbliższej cukierni na lody. Ktoś zadał takie pytanie właśnie, jak myślisz, czy Jezus też poszedłby z nami na lody? Mhm. I pamiętam, że taka była konsternacja i ktoś potem mówi, chyba mój brat odpowiedział, mówi, nie wiem, czy poszedłby na lody, ale na pewno by nam kupił, jakbyśmy poprosili. Więc tak trochę wybrnął z tego. Natomiast tak poważnie, to przypomina mi się ta scena, kiedy Jezus chyba w kazaniu na górze mówi takie słowa: spójrzcie na ptaki niebieskie, że ani nie sieją, nie żną, a jednak Ojciec Niebieski tam dba o nie. Tak samo było o liliach, więc tak sobie pomyślałem, najwyraźniej były w życiu Jezusa takie momenty, kiedy On po prostu przyglądał się przyrodzie, obserwował to, co się dzieje i nie było tak, że On cały czas myślał, co jeszcze mogę zrobić, żeby tutaj wypełnić to zadanie i skupiał się tylko na zadaniu, ignorując wszystko inne. Jeżeli wierzymy w to, że Jezus był człowiekiem w pełni, no to myślę, że taka potrzeba obcowania z pięknem, z odpoczynkiem. Zresztą mamy te sceny, kiedy Jezus wchodzi na łódź i zasypia w pewnym momencie. Nie? No, myślę, że to było coś normalnego. Pewnie różnica, jeżeli by porównywać go do nas, może dotyczyłaby sposobu spędzania tego czasu albo sposobu przyglądania się rzeczywistości i oceniania tego. No, myślę, że Jezus się wygłupiał? Kiedy był z uczniami, że jako dorosły? No. Wiesz co, niektóre jego wypowiedzi mają taki element humorystyczny trochę. Tam kiedy mówi na przykład o tym wielbłądzie, który przecież nie przejdzie przez ucho igły. I on rzeczywiście ma na myśli ucho igły. Niektórzy mówią, że to taka mała brama była gdzieś tam. Archeolodzy mówią, że nie było nigdy żadnej takiej bramy. Więc traktuję to jako coś w rodzaju żartów. No dzisiaj tak z perspektywy takiej powiedzmy egzegetycznej byśmy powiedzieli, tu mamy do czynienia z hiperbolą na przykład, nie? Ale dlaczego nie uznać tego jako taką mowę żartobliwą trochę? Mam takie wspomnienie jeszcze jak byłem nastolatkiem i to był właśnie moment, albo już byłem po nawróceniu, albo byłem bardzo blisko. W sensie już ten temat wiary bardzo mnie interesował i była Wielkanoc. Wróciłem z mamą z Wielkiego Piątku właśnie u nas w Zborze Don Dąbrowskiego i w telewizji puszczono francuski film o Jezusie. Pamiętam, że był francuski, to mnie jakoś tam zaskoczyło. On był dwuczęściowy, to znaczy pierwszą część puścili Wielki Piątek, a drugą Wielką Sobotę i oglądałem z wielkim takim zaciekawieniem, zupełnie przypadkiem na niego trafiłem i to był zupełnie inny film niż film Jezus, ten, który był dystrybuowany w ramach ruchu Nowego Życia. On był zrobiony na motywach, po pierwsze, ten francuski film. To znaczy, to była Ewangelia, znaczy historia wzięta z Ewangelii, z 4 Ewangelii, ale tam ten reżyser dodawał coś od siebie, natomiast nie do końca zmieniał treść. I pamiętam, była taka scena, to scena, która trwała dosłownie 15 sekund. Jak Jezus szedł z uczniami, i się wygłupiali. W sensie na takiej zasadzie, że się śmiali, tam jakoś przypychali i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, wow, niesamowite. Po prostu taki ludzki obraz. Taki nie? Właśnie. Nigdy w życiu o tym w ten sposób nie myślałem. Ja pamiętam, że był kiedyś nawet taka wersja z życia Jezusa.
filmu o życiu Jezusa, gdzie Jezus gra z uczniami w jakąś taką szmacianą piłkę nożną. Ale ja tego nie wiedziałem. Mój brat to oglądał i mówi mi, to normalnie, jaką wersję widziałem. To jest... W ogóle nigdy nie pomyślałem o tym w taki sposób. No, ale myślę, że Jezus po prostu był człowiekiem, więc te instynkty gdzieś tam, chyba takie ludzkie, gdzieś tam były obecne. Chociaż zakładam, że Jezus pewną granicę im wyznaczał. No, oczywiście, ale tak sobie myślę, że jest takie wrażenie, że uczniowie, znaczy wrażenie, wiemy o tym, że uczniowie miłowali i lubili Pana Jezusa i wydaje mi się, to znowuż... No nie tylko oni, zobacz, że celnicy i grzesznicy, tak zwani. Właśnie. To taki Więc jest to jest tak, że jeżeli masz do czynienia z nauczycielem, który tylko naucza i właściwie nie ma z nim żadnej takiej relacji, ani nie wykazuje się empatią, no to raczej nie chce z nim przebywać, a tam widzimy, że wszyscy chcieli z Jezusem przebywać. Ale wyobraź sobie dzisiaj, że o jakimś biskupie, powiedzmy takim religijnym, wysoko postawionym człowieku, mówią o tym, że celnicy i grzesznicy, czyli na przykład prostytutki i przestępcy, cinkciarze go lubią. Tak. No to jaka to opinia byłaby, nie? To bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa obserwacja. No dobra, no to teraz jakby wracam do pytania o rozrywkę. Czy rozrywka nie jest marnotrawstwem czasu? Czy kiedy chrześcijanin przeznacza czas na rozrywkę, bez względu na to, czy mówimy o oglądaniu filmów, czy nie wiem, chodzenie na koncerty, czy coś jakby, czego takim właściwie ostatecznym celem jest to, żeby dać nam przez chwilę, nie wiem, dobrą zabawę. Czy to jest okej, czy to jest nie okej? No to jest ciekawe pytanie, bo myślę sobie tak, że my jesteśmy, no wierzymy w to, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo samego Boga, Tak. a jednocześnie odkrywamy w sobie taką potrzebę przyjemności. I ta przyjemność jest czymś, co naprawdę w dużym stopniu wpływa na ruch w naszym życiu, na jakieś zmiany, decyzje, które podejmujemy. Jedną z takich podstawowych przyjemności jest sen albo jedzenie, No właśnie. ale tak samo na przykład przyglądanie się naturze to jest coś, co jakby nazywamy to czasem obcowaniem z pięknem, nie? Bo naprawdę jest zachwycająca, szczególnie jak są to nowe miejsca, w których nigdy nie byliśmy. I myślę, że w życiu Jezusa były takie momenty, on tego doświadczał i myślę, że w życiu chrześcijan też tak powinno być. I teraz oczywiście pojawia się wielkie pytanie, gdzie są granice tego? I rzuciłbym na początek taką myśl, którą chyba u Johna Pipera spotkałem. On nazywa to chrześcijańskim hedonizmem. Okej. Więc to od razu brzmi groźnie, ale jego ostateczna konkluzja jest taka, że naszym powołaniem i naszym przeznaczeniem jest zachwyt Bogiem. I to jest coś, co jest absolutnie zaspokajające nasze wszelkie potrzeby, może nie wszelkie, ale nasze potrzeby, te ostateczne potrzeby doświadczenia piękna, doświadczenia przyjemności. No i teraz pojawia się problem, ale dlaczego tak nie jest w naszym życiu? No bo myślę, że mało kto powiedziałby, tak, Pan Bóg jest absolutnie wystarczającą osobą w moim życiu, która zaspokaja wszystkie moje potrzeby. No myślę, że tak nie jest. I chyba postawiłem taką tezę, że my jesteśmy trochę jak dzieci, które są zachwycone słodyczami, pączkami, ciastkami, cukierkami i tak już się najadły tego, że one już nic innego nie przemawia do nich i nawet jak mama ugotuje super obiad, taki, którego jeszcze nawet nigdy nie było, to one jednak myślą, że wydaje mi się, że wolą albo bardziej potrzebują nawet tych słodyczy. Więc chodzi mi o to, że generalnie nasza natura jest pokręcona, wykrzywiona, no z powodu naszych decyzji, które podejmujemy. No bo dziecko, które gdzieś no jakby powtarza tą czynność wyboru słodycze, buduje w sobie nawyk, który potem powoduje to, że to się zaczyna odbijać na jego zdrowiu. No to taka metafora a propos tych twojego pytania i przyjemności. Myślę sobie, że możemy odpowiedzieć na to pytanie, teraz jak odpowiadałeś, to mi przyszło to do głowy, na podstawie komponując kilka faktów. Po pierwsze, Bóg sam odpoczął
No więc tak jak właśnie powiedziałeś, odpoczynek jest taką rzeczą, która jest, wynika z tego, że jesteśmy podobni do Boga. Druga rzecz, faktem jest to, że rzeczy dla nas ważne, takie jak jedzenie albo spanie, Pan Bóg tak to zaplanował, żeby one sprawiały nam przyjemność. Oczywiście może dojść do dewiacji, bo możemy się objadać, albo możemy po prostu spać za dużo, ale jednak kiedy zasypiamy albo kiedy jesteśmy zmęczeni i powinniśmy już zasnąć, no to ten moment takiego zmęczenia już kiedy idziemy do łóżka jest przyjemny po prostu. Co ciekawe, Bóg mówi, przyjemne rzeczy nie są złe, są częścią mojego programu. No i to jest ciekawe. Ja zastanawiam się nad tym, w takim razie jaka powinna być proporcja. I no, weźmy Netflixa. To w ogóle tytuł naszego odcinka dzisiaj koresponduje do Netflixa. Masz wykupiony abonament na Netflixie? Mam, na spółę z dziećmi. No jasne, mówię, jest taka opcja, jest rodzina, także można to robić. No bo dzisiaj Netflix stał się symbolem w takim znaczeniu, że wracamy do domu i nie wiem, zawsze jest pytanie, to co dzisiaj obejrzymy na Netflixie? Nie mówię, że u mnie tak jest w domu, bo my nie mamy telewizora nawet i w ogóle mało oglądam teraz, ale generalnie faktycznie Netflix kojarzy się z wykorzystaniem czy z konsumpcją czasu. Taką po prostu bardzo często, niektórzy by powiedzieli, że bezwartościową, no chyba, że oglądasz ambitne filmy. Czy oglądanie filmów, dzisiaj jest jeszcze kult seriali, jak zaczynasz w ogóle oglądać to, wiadomo, już cały weekend tracisz, to czy to jest marnotrawstwo? No to jest tak samo jakby zadać pytanie, czy odpoczynek jest marnotrawstwem. Nie? Okay. Myślę, że nie jest. Tak, jesteśmy stworzeni i tego potrzebujemy. Ale jest w tym niebezpieczeństwo. To tak powiedziałeś o tym, że no, sen jest potrzebny, ale przesadzanie ze snem to już ma cechy lenistwa. Jedzenie jest czymś potrzebnym i przyjemnym, ale obżeranie się już jest gdzieś tam przekraczanie pewnej granicy. I chyba tak samo bym powiedział, no, nawet dla tych, którzy powiedzmy lubią tą wyższą kulturę, nie? Chodzenie na koncerty. Jeszcze nawet niektórzy mówią, że ja w taki sposób swoje duchowe życie pielęgnuję czy rozwijam. No to też można gdzieś się zagubić w tym, więc mam wrażenie, że to jest tak, że w naszym życiu jest całe mnóstwo rzeczy dobrych, które w momencie, kiedy urastają do rzeczy najważniejszych w naszym życiu, stają się demonami, które w pewnym momencie zaczną nas zniszczyć. Ciekawe, czy można było powiedzieć, że tam, gdzie przyjemność zajmuje pierwsze miejsce, zamiast na tym miejscu powinien być Bóg, to wtedy dochodzi właśnie do dewiacji, ale tam, gdzie ona jest na odpowiednim miejscu, tam może być no właśnie czymś bardzo, bardzo dobrym. No bo na przykład rozrywka, teraz tak sobie jeszcze pomyślałem, no to jest świetny element na przykład integracji rodziny, że wspólnie oglądamy film albo gramy w planszówki i tam, jeżeli jest to dobrane w odpowiedniej proporcji, no to wtedy Pan Bóg to po prostu może pobłogosławić. Tak. Chociaż myślę sobie, że jest jeszcze jeden aspekt, który chyba też trzeba by wziąć pod uwagę, to znaczy treść, która pojawia się akurat w kontekście Netflixa, czy tam w ogóle filmów. No właśnie. Gdzieś pamiętam, znalazłem taką, nawet tutaj jakiś sobie zanotowałem notatkę, zrobiłem notatkę, taka kobieta pisze, ktoś ją zapyta właśnie o Netflixa, i ona mówi, mam już dość tego, że chrześcijanie zawsze są złymi ludźmi. Chodzi o treść w filmach, które gdzieś tam się pojawiały. Bez względu na to, jak bardzo są mili, kochający, akceptujący, wybaczający, pokojowi, rasowo harmonijni i współczujący. Jesteśmy, nie zamierzam dalej płacić tam $20 miesięcznie, aby ci, którzy zarządzają Netflixem, mogli wysyłać mi wiadomości, że nie zasługuję na życie, ponieważ popieram tylko małżeństwo między mężczyznami i kobietami. To jakaś kobieta mówiła, Netflix to śmieci, nigdy więcej i rezygnuję z tego. I myślę sobie, że to mi pokazuje jakby dodatkowy aspekt, tak samo jak piękne obrazy albo piękna przyroda może być piękna i gdzieś tam pobudzająca moje poczucie estetyki, sprawiająca przyjemność, ale oglądanie na przykład pornografii to już jest przekroczenie pewnej granicy, nie? Czyli jakby pojawia się pewna treść, która no właśnie, i tu się pojawia ciekawe pytanie, czym ona tak naprawdę jest? Czy jakby ta treść też nie jest przekroczenie pewnej granicy, że są pewne rzeczy dobre? Na przykład
Seks w małżeństwie jest Tak. czymś dobrym i błogosławionym, wymyślonym przez Boga, że Tak. Pan Bóg to zrobił, nie? Ale seks pozamałżeński już nie. Więc znowu przekroczona zostaje pewna granica, czyli to wygląda tak, by Pan Bóg stwarza nas z pewnymi potrzebami, wyznacza nam pewne granice bezpieczeństwa, w których to jest dobre i błogosławione i same pozytywne rzeczy z tego wynikają. Natomiast po przekroczeniu tych granic gdzieś zaczyna się tragedia. Czasem niewielka, a czasem straszna, kiedy rozpada się wszystko w naszym życiu, nie? Więc myślę sobie, że pytanie o Netflixa to nie jest tylko pytanie o czas, ale też pytanie o treść, którą gdzieś tam nasiąka moja dusza. I tu może się pojawić poważny problem. No, myślę, że właśnie poruszyłeś wiele ciekawych problemów, no bo z jednej strony podsumuję to, czy kupując abonament na Netflixie nie wspieram konkretnego światopoglądu. No bo dzisiaj wiemy to, że dygresja. Oglądałem ostatnio remake Znachora, zrobiony przez Netflixa. Tak. Bardzo fajny. Zresztą mi się podobał i stary Znachor i ten właśnie filmowy. I byłem strasznie zdziwiony, że Znachor nie był czarny, nie był gejem i tak dalej. I mówię to naprawdę bez przekąsu. Tak nawet słyszałem takie komentarze, że to jest jeden z niewielu filmów, które pojawiły się na platformie Netflixa, które jakby nie wpisują się w tą doktrynę, no bo dzisiaj tak jest, że... Poprawność polityczna wymaga. I właśnie to jest ciekawe, że Netflix sięga po właśnie takie rozwiązania, jak to powiedziałeś, poprawnie polityczne, czyli dokładnie promowanie homoseksualizmu, jakby stawianie innych ras nad białą trochę wyżej, jak brakuje na przykład czarnego aktora, no to jest już w ogóle jakiś tam problem. Jakby bezreligijność, to jakby to wszystko jest jak gdyby... I teraz pytanie jest takie, czy kiedy ja płacę ten abonament, czy ja faktycznie wspieram ten światopogląd, bo wiem, że niektórzy chrześcijanie mają z tym problem. I to jest w ogóle problem większy, czy kiedy kupuję książki pisarza, który jest niewierzący i wiem o tym. I on na przykład pisze fajne książki, fajne powieści, ale w życiu publicznym mówi, jestem niewierzący, bo uważam, że to jest bez sensu. Na przykład profesor Dragan jest bardzo fajnym fizykiem, bardzo fajnie opowiada o fizyce kwantowej, ale jak się pyta go o wiarę, no to mówi w ogóle jakaś pomyłka. No i teraz pytanie, czy mogę kupować jego książki, albo czy mogę korzystać z Netflixa, mając świadomość, że ludzie, którzy za tym stoją, niekoniecznie są ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami, albo wręcz przeciwnie. No tak, to jest pytanie, które przypomina mi tą sytuację, która opisywana jest w Nowym Testamencie, kiedy apostoł Paweł zwraca się do chrześcijan pochodzenia pogańskiego, szczególnie już wtedy, kiedy Ewangelia wyszła poza teren Izraela. I pojawia się pytanie, czy możemy kupować na rynku mięso, które było wcześniej ofiarowane bałwanom. No i Paweł mówi, jakby no tutaj jedzcie, nie pytając nikogo zdanie. Tak. Ale z drugiej strony mówi tak, jeżeli to miałoby być powodem upadku mojego brata czy siostry, ponieważ on wie o tym, że kupię mięso ofiarowane gdzieś tam w świątyniach tym nieprawdziwym bogom i zapraszam go na obiad. Jemu sumienie nie pozwala na jedzenie tego, a jednak pod moim wpływem to zrobił, to ja staję się przyczyną jego moralnego upadku. Więc gdzieś tam granica w tym momencie zostaje przekroczona. Natomiast samo jedzenie, no kiedy oni kupowali to mięso, no to musieli płacić pieniądze. Więc pojawia się pytanie, czy oni wspierali kult pogańskich bogów wtedy. Tak. No myślę, że nie. Myślę, że tak nie było. Chociaż myślę, że ciekawie byłoby, gdyby chrześcijanie się zmówili i powiedzieli, dobra, od momentu nawrócenia nie kupujemy od tych sprzedawców. Czy ciekawe, co by się zmieniło? Jak dużą siłą byśmy wówczas byli. Tak. No i wtedy oczywiście powstałby marketing celowany w chrześcijan. Ale zobacz, że w Stanach to działa. To znaczy chodzi mi o to, że wydaje mi się, że w Stanach jest bardzo dużo takich świadomych chrześcijan i świadomych nie tylko swojej religijności, tego w co wierzą, ale też świadomych swojego wpływu społecznego. Mamy tę sytuację, teraz ostatnio było z tak wielka sieć sklepów typu Auchan, powiedzmy, naszego. W momencie, kiedy oni zaczęli bardzo mocno promować środowiska LGBT i całą tą kulturę, to chrześcijanie się wycofali.
I to doprowadziło do bardzo poważnych turbulencji finansowych w Targecie. To samo Walt Disney doświadczył w momencie, kiedy zaczął promować społeczność LGBT i tą ideologię. Wielu chrześcijan wycofało swoje abonamenty. I oczywiście odpowiedź była taka, że to są chrześcijańscy faszyści. Więc teraz mamy znowu do czynienia z manipulacją informacji. No i to jest właśnie cały nasz świat. Nie? Też to przypomina mi historię Harry'ego Pottera i historię Narni. Aha. Dlatego, że Harry Potter 7 części, wiadomo, książki, które sprzedały się w jakichś tam ogromnych ilościach. No i Warner Bros. Miał prawa autorskie do tego, żeby zrobić 7 filmów na temat Harry'ego Pottera, no bo było 7 książek. Później doszło jeszcze jakieś inne, ale te 7 to były te główne. No i każdy z tych filmów był hitem. Natomiast kiedy Walt Disney podjął decyzję o tym, że będzie teraz ekranizował Narnię, też 7 części, to nie dotarł do końca nawet. I wystartowali chyba w 2005 roku. Nie wiem, czy powstały 3 nowe części, 4 chyba już nie było. No bo Narnia była jeszcze ekranizowana kiedyś przez BBC, stare filmy, które ja jeszcze w dzieciństwie oglądałem. I wiem o tym, że Disney sięgnął po taką w ogóle organizację, która zajmuje się marketingiem chrześcijańskim, bo tak w ogóle było to na początku kreowane, że Narnia to jest film, który ma wartości chrześcijańskie, dlatego warto pójść do kina. No, ten eksperyment nie zadziałał, jak widać. Chociaż też trzeba jasno powiedzieć, że był słabo zrobiony w mojej ocenie. To nie oglądało się wcale tak dobrze. No dobra, a powiedz, czy chrześcijanin może lubić takie filmy, jak na przykład filmy Quentina Tarantino? Pulp Fiction albo Wściekłe psy. Nie wiem, czy oglądałeś. Pulp Fiction oglądałeś. Pulp Fiction tak. oglądałem, tak. No i Wściekłe psy nie kojarzę. Pierwszy film Tarantino. Pierwszy film, później drugi był Pulp Fiction. Tarantino jest w ogóle bardzo ciekawym reżyserem, bo się zmienia i w ogóle uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym reżyserem. No ale właśnie, Pulp Fiction, narkotyki, przeklinanie, właściwie w każdym zdaniu musi paść przekleństwo, inaczej ten film nie byłby tak wyraźny. No, po prostu takie odwoływanie się do tych takich najbardziej, no właśnie nie chcę powiedzieć, że gadzich, bo to chyba tak nie jest, ale jednak do wartości czy instynktów, które wzbudzają szerokie wątpliwości w świecie chrześcijańskim. Można lubić Tarantino, można mówić o nim, czy mogę jako chrześcijanin mówić, że jest dobrym reżyserem, czy raczej powinien unikać takich opinii? Wiesz co, chyba trudno mi powiedzieć tak wprost na pytanie o samego Tarantino, bo za mało go znam. Okay, no to... Natomiast powiedziałbym tak, że mam wrażenie, że z filmami jest trochę tak z alkoholem. To znaczy są ludzie, dla których alkohol jest problemem i oni absolutnie nie powinni iść w tym kierunku. Znaczy mówimy o tego rodzaju filmach, tak mówisz? Dla niektórych to nie jest, dla innych to jest poważny problem, dla innych to jest żaden problem. Natomiast jest jeszcze trzecia grupa, bym powiedział, tych, którzy myślą, że to nie jest dla nich problem, a w rzeczywistości jest, ponieważ to zmienia ich duszę, bym to powiedział w taki sposób. Nie? I myślę sobie, że pewnych filmów chyba lepiej nie oglądać. No, muszę przyznać, że widziałem dosyć sporo różnych filmów, gdzie pojawiają się sceny, na przykład erotyczne. Tak. I z jednej strony to nie powoduje, że ja zaczynam zdradzać swoją żonę, tak. bo często to jest związane z jakąś zdradą. Natomiast widzę, jak to wpływa na moje serce. Widzę, że to pobudza moją wyobraźnię w sposób niezdrowy i potrzebuję później jakiejś takiej dekompresji, jak mówią nurkowie. Tak. Potrzebuje jakieś oczyszczenia z tego, żeby wrócić na normalne tory. Więc to nie jest coś, co jest obojętne. Chociaż znam chrześcijan, którzy mówią, to w ogóle nie ma znaczenia dla mnie, ja tylko oglądam to jako taka kulturowa analiza. Myślę, że to nieprawda, że się trochę oszukujemy. No okej, to co zrobić? Chociaż są pewni ludzie aseksualni, których też znam. A ty mówisz teraz o scenach tych, ale bo do tematu seksu w filmach zaraz przejdę, bo to jest oddzielny segment naszej audycji na seks. Ale zdążymy. Tak, natomiast no bo na przykład Pulp Fiction jest o tyle ciekawym przykładem, że tam nie ma scen erotycznych. W ogóle Tarantino nie idzie chyba w ogóle w żadnym ze swoich filmów w ten aspekt. No nie, on się może nabijać z seksu albo z tego, że gdzieś tam, ale nie pobudza wyobraźni. Ale teksty są.
Ale celem tych tekstów nie jest to, żeby pobudzić twoją wyobraźnię. Jeszcze raz, to jest po prostu naśmiewanie się z pewnych rzeczy. One są wulgarne. Właśnie one są wulgarne i tutaj nie ma co ukrywać. No bo przy czym Pulp Fiction to rzeczywiście jakiś komentarz całej rzeczywistości. Taka ciekawostka, Quentin Tarantino zaczynał tak samo jak ja. Od pracy w wypożyczalni filmów, a ja też zaczynałem. Tak. Dobra. No więc i to w ogóle... Stąd taka znajomość. Tak, tak. On oglądał się tych filmów bardzo, bardzo dużo i to widać, że w ogóle te pierwsze jego 2 filmy są takie bardzo, powiedziałbym, widać, że się zna na filmie. Ale mamy Pulp Fiction, to jest amerykański film, ale w Polsce są 2 kultowe filmy. 2 kultowe filmy, które dzisiaj, generalnie jak rozmawiam z ludźmi, którzy naglądali się tych filmów bardzo dużo, to te 2 tytuły zawsze padają. Chłopaki nie płaczą i Poranek Kojota. Olaf Lubaszenko, reżyser, scenarzysta, chyba też sam w ogóle scenarzysta, to jakiś mężczyzna, który napisał tylko kilka scenariuszy i chyba już nie siedzi w świecie filmu, chociaż trzeba to sprawdzić. Po pierwsze filmy wulgarne, nie jakby wulgaryzm to nie jest ich ale tam po prostu, wiadomo. A jednak... Tak, Polskę celują w wulgarność. Tak, natomiast chodzi o to, że one też jednocześnie ktoś by mógł powiedzieć, że inteligentne, że tam właśnie nie o to chodzi. I teraz pytanie jest takie. Po pierwsze, czy ja jako chrześcijanin mogę taki film oglądać? Nawet nie mówiąc o tym nikomu. Po prostu mogę dla własnej rozrywki, czy jednak powinien za wszelką cenę unikać takich rzeczy? I drugie pytanie, jeżeli odpowiesz na to pierwsze pytanie pozytywnie, czy ja w towarzystwie mogę mówić, że oglądam takie filmy? Czy to już nie jest zdradą pewnych ideałów? Powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo miałem kiedyś taki moment, że jeszcze właśnie jako nastolatek, że myślałem o tym, że jedyną rzeczą, którą mogę robić, to tylko czytać Biblię. I to trwało jakieś tam kilka tygodni. Lubiłem wtedy czytać książki, ale sobie pomyślałem, to jest po prostu strata czasu. I ktoś mi zobacz, jak to dobrze wpłynęło na ciebie. Tak, to kilka tygodni. Ale ktoś mi wtedy powiedział, spójrz na apostoła Pawła, który znał poezję, jak opisywał Kretyńczyków, że to tam brzuchy pełne, czy jakoś tak, no nie? Że on znał. W sensie, i to nie jest tak, że na pewno studiował oddzielnie jakąś tam poezję, tylko on po prostu znał, więc to prawdopodobnie oznacza, że gdzieś tam z jakiejś... Ale na pewno się wstydził. Żartuję, oczywiście. Napisał o tym w natchnionym tekście. No ale właśnie, można, czy możemy taki film oglądać, czy nie możemy? Wiesz co, gdyby chcieć być takim bardzo ortodoksyjnym, to należałoby to spuentować chyba takim zdaniem jak apostoł Paweł w jednym ze swoich listów, to musielibyśmy wyjść z tego świata. To znaczy chodzi mi o to, że czym jest film? No film jest odbiciem życia, nie? Więc jakby w życiu też mamy... Scena jedna mi się przypomina, z moimi chłopakami, synami kiedyś rozmawiałem, już nie pamiętam czego dotyczył temat, natomiast w którymś momencie oni mówią a propos swoich kolegów rozmów w szkole. Mówią do mnie, tato, chyba nie chcesz wiedzieć, jak chłopaki rozmawiają dzisiaj w szkole, nie? Wiesz, ja też byłem chłopakiem, który był w męskiej szkole, więc trochę wiem, jak chłopaki rozmawiają. Tak. Natomiast powiedziałbym tak, że współczesne filmy to jest jakby życie skondensowane w pigułce. Pokazywane w zależności od tego, czy to jest jeden odcinek serialu, czy to jest pełny film, więc tam do godziny, czy tam powyżej godziny. I chodzi mi o to, że to skondensowanie tego w jakąś pigułkę sprawia, że reżyser czy scenarzysta albo razem muszą wybrać pewne rzeczy, które chcą pokazać. I chodzi mi generalnie o to, że współczesne kino jest czymś w rodzaju kaznodziejstwa, świeckiego kaznodziejstwa. Więc w momencie, kiedy wybieramy się do kina, to tak byśmy poszli na nabożeństwo, gdzie jest kazanie skierowane do nas. I ono jest bardzo sugestywne, ponieważ za pomocą obrazów jest prezentowana pewna perspektywa, pewne spojrzenie na życie i ono wpływa na nas. Więc chyba znowu bym wrócił do tego porównania filmów do alkoholu. Tak. Że niektórzy po prostu degustują, sprawdzają, porównują i tam pozostają przy tym, co jest smaczne, ale nie powoduje degeneracji w ich życiu. Inni w ogóle sobie z tym nie radzą. I jedynym wyjściem dla nich jest to totalna abstynencja. Więc powiedziałbym tak, że dla
części osób i naprawdę znam takich ludzi, którzy mówią, ja tego filmu nigdy nie obejrzę. Nie? Okej. Pamiętam kiedyś był jakiś film, to był chyba jeden z pierwszych takich odważnych filmów, gdzie pozytywnymi bohaterami była para homoseksualistów, kowbojów akurat. I rozmawiałem z chłopakiem, który... Tajemnica Brokeback Mountain. Tak. I rozmawiałem z jednym chrześcijaninem, który bardzo dużo filmów ogląda i pytałem go, czy oglądał ten film, bo byłem ciekawy, co sądzi o tym filmie. On mówi, nie, i nawet nie planuje. Mówi, jak ja się mam utożsamić z takimi bohaterami, którzy myślą i żyją w taki sposób, więc to budzi we mnie jakiś dyskomfort, może nawet niesmak, więc nie potrafię nawet tego obejrzeć. Więc chyba zadam pytanie, bo wiesz co, podobało mi się też to, co mówiłeś, znaczy kiedy mówiliśmy na temat tego, jak jako nastolatek wydawało ci się, że należy czytać tylko Biblię, ale zauważ, że ten okres był swojego rodzaju zbudowaniem pewnego fundamentu dla twojego życia, fundamentu, na którym później budujesz kolejne rzeczy, czy to będzie biznes, czy rodzina, czy przyjemność, czy jeszcze jakieś inne aspekty życia. I myślę sobie, że bez tego fundamentu jest potem strasznie trudno. Więc chrześcijanin, który ma ten fundament solidnie zbudowany, myślę, że dla niego nie będzie wielkim problemem obejrzenie na przykład Pulp Fiction i wysłuchanie tego całego mięsa, które tam gdzieś lata i gdzieś otrząsnięcie się z tego, wyciągnięcie sobie jakichś wniosków i pójście dalej. Natomiast dla innego może to być pokusą, której nie potrafią się przeciwstawić. Przejdźmy do dyskusji na temat, wszyscy na to czekali, którzy oglądają, na temat seksu właśnie w filmach. Gdzie jest granica? Gdzie jest granica no właśnie pokazywania scen erotycznych w kinematografii? I jak się ma zachować znowuż chrześcijanin, kiedy trafia na taką scenę, która jest bardziej odważna? No to jest trudne pytanie. Pamiętam, jak byłem jeszcze nastolatkiem i były jakieś takie sceny w telewizji, to mój tata zawsze podchodził do telewizora, bo coś tam trzeba było poprawić. Jest tak poprawił, że nic nie było widać. Więc jest jakiś sposób na to. Natomiast myślę, że dzisiaj jest to dużo poważniejszy problem, ponieważ treści seksualne czy wręcz pornograficzne są dostępne prawie że na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że dziecko ma telefon. Nie gadamy o pornografii. Tak. Rozmawiamy o filmach, które są w kinach albo na Netflixie przysłowiowym, no bo wiemy, że nie tylko wokół Netflixa świat się kręci. Dam kilka przykładów. Jest... jeszcze jedna rzecz. Pamiętam kiedyś, jak byłem na młodzieżowym u nas w Pierwszym Zborze, to robiliśmy sobie nocki filmowe. Zawsze staraliśmy się dobierać takie filmy, żeby tam później o tym rozmawiać. I raz wzięliśmy, jest taki reżyser, którego lubię, w ogóle brytyjski i czasami jest też scenarzystą, Richard Curtis. On zrobił kilka fajnych filmów i on nakręcił taki film Notting Hill, gdzie gra, już nieważne kto tam gra, w każdym razie to jest normalna komedia, Julia Roberts, tak, i ten słynny aktor, Hugh Grant. To jest film, taka głupia komedia romantyczna, ale pamiętam, że zwróciłeś uwagę liderowi młodzieżowemu, że takich filmów nie wolno oglądać na młodzieżowym, no bo tam po prostu jest pokazane takie życie, które nie przystoi chrześcijanom. Chociaż on, w mojej ocenie ten film nie wykraczał poza kanon jak gdyby dobrego smaku, ale faktycznie no po prostu to nie było przykładne życie rodzinne, coś co tam było pokazane. Tak, ja coś powiedziałem? Tak. Wiesz co, chyba zależy od komentarza, który potem się pojawia. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. To był film zupełnie rozrywkowy. W sensie tam nie można go było skomentować. On się nie wspina na wyżynę, go się po prostu przyjemnie ogląda. No, tak. Ale dobra, to w sumie to była dygresja. Dam przykład filmu, który jest bardzo odważny i jest w kanonie kinematografii. Oczy szeroko zamknięte. Stanleya Kubricka. Stanley Kubrick. Będę chciał zapytać się o reżyserów. W mojej top trójce albo piątce jest na pewno on. Ale wiesz, o jakim filmie mówię. Oczy szeroko zamknięte. No i to jest film, gdzie w pewnym momencie w ogóle film się kręci wokół seksu jako taki. Na temat zdrady i tam różnych jakby wyzwań, przed którymi mężczyzna i kobieta stoi. Kubrick nie bał się o tym opowiadać. Powiedziałbym kontrowersyjny film.
czy tam została przekroczona granica? Szczerze mówiąc, nie pamiętam całego filmu. Pamiętam niektóre sceny, pewnie te głównie na plakatach, które się pojawiały, ta pani z odwróconą głową. Wiesz co, mam wrażenie, że chyba bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób to jest pokazane i co właściwie chce pokazać reżyser. To znaczy, chodzi mi o to, że mam wrażenie, że niektórzy reżyserzy są na tyle szczerzy, że pokazują nie tylko to, co będzie nas podniecało, ale też chcą pokazać, jakie są konsekwencje tego. Bo zobacz, że kiedy czytamy Biblię, to też mamy nawet tam opisane sceny erotyczne, ale wydaje się, że one mają pewien cel. To znaczy w momencie, kiedy jest pokazywana taka pozytywna, seksualna relacja między mężem i żoną, no to ewidentnie jest to pokazane jako coś pozytywnego. To nie jest film, tylko literatura, ale jednak się pojawia. Salomon wprost pisze o tam ściskaniu piersi swojej żony. Tak. Natomiast są też opisywane sceny, chociaż bez detali, kiedy Dawid zdradza na przykład i to jest ewidentnie w sposób negatywny przedstawione. Więc mam wrażenie, że niektórzy autorzy filmów chyba też chcą pokazać tą ciemną stronę ludzkiej natury. No i teraz pytanie, jak to pokazać? Przypomina mi się ten film, o którym wspomniałeś, to było... Gdzie jest ta scena gwałtu? A Ostatnie tango w Paryżu. Tak. To będzie, no właściwie powinniśmy wyjaśnić. Znalazłem sobie ten film, tak. Chciałem sobie całego nie obejrzałem, ale chciałem zobaczyć tę scenę, jak ona została zrobiona, więc widziałem, że ona została zrobiona jakby pokrojona i tak, że tam jakby wszystkiego nie pokazali pewnie, co się działo za tym. I myślę sobie, że to akurat było okej, chociaż cały film, tam były sceny dużo bardziej odważne, które chyba chodziło o to, żeby pobudzić gdzieś tam wyobraźnię i jakieś takie pragnienia widza, żeby go złapać na haczyk, pociągnąć dalej w całym filmie. Mam bardzo mieszane uczucia, jeśli idzie o tego rodzaju filmy i oglądanie tego. No to jest film, którego ja akurat sobie... To jest jeden z niewielu filmów, których powiedziałem, że nie chcę oglądać. Tak. To ja przez ciebie go obejrzałem, bo go nie znałem w ogóle. To powiedzmy dla tych, którzy nie wiedzą, że Ostatnie tango w Paryżu to film, w którym gra Marlon Brando i jest nakręcony przez Bertolucciego. Tam jest scena gwałtu, o której aktorka, która miała brać udział w tej scenie, wiedziała, że ona będzie kiedyś tam nagrywana i Marlon Brando poszedł kiedyś do reżysera i powiedział: hej, nagrajmy tę scenę dzisiaj i nie mówmy jej, że będziemy ją nagrywać, tej aktorce. Ona się spodziewała, że ona będzie nagrana tam kilka dni później. I faktycznie ta aktorka jest zaskoczona, dochodzi do prawdziwego gwałtu. Znaczy nie, tam do prawdziwego gwałtu nie doszło, ale ta scena była bliska prawdziwym doświadczeniom. Do tego stopnia, bo ona później w wywiadach opisywała, co tam się działo, ale to było tak potworne dla niej doświadczenie, że ona później miała nie tylko próby samobójcze, ale narkotyki i jakieś bardzo, bardzo pokrzywione. Oni ją przekonali do tego, żeby ona się zgodziła tę scenę umieścić w tym filmie, no bo jest ale pewnie z tego powodu była okrojona. Możliwe. Tak, żeby tam wszystkiego nie pokazać. A może jest i wersja reżyserska. No właśnie, może tak. Chcę powiedzieć coś na temat filmu Oczy szeroko zamknięte, bo zwróciłeś uwagę o jednej bardzo ważnej rzeczy. I teraz zaspoiluję ten film dla osoby, które go jeszcze nie widziały, to proszę na 5 sekund włączyć. Ten film kończy się w ten sposób, że Brad Pitt, który gra, nie Brad Pitt, przepraszam, Tom Cruise, który gra tam główną rolę, przychodzi do swojej żony, Nicole Kidman, zresztą to w ogóle było wtedy małżeństwo prawdziwe, kiedy grali w tym filmie, i zaczyna płakać i mówić coś tam przepraszam. Chodzi o to, że i Nicole Kidman w tym filmie i Tom Cruise przeszli niezależne drogi wyzwań z seksualnością najróżniejszego typu i to się kończy źle. I on wraca i mówi... I to jest ostatnia scena w tym filmie. To znaczy, to jest takie jak gdyby pokazanie, co się dzieje, jeżeli wykraczasz właśnie poza pewne ustalone reguły, poza małżeństwo, byśmy tutaj powiedzieli. Jest jeszcze drugi film, który chcę cię zapytać, nie wiem, czy go widziałeś, Gorzkie Gody Romana Polańskiego. O wampirach? Nie. O wampirach to jest inne. To chyba nie widziałem. Chociaż tytuł brzmi znajomo.
Może. Wiesz co, ja szybko zapominam filmy, także... No, ale może lepiej. Polański zrobił film erotyczny, też powiedziałbym, który się kończy jakby takim podsumowaniem, co się dzieje, kiedy podejmujemy złe decyzje. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, i to chyba świadczy, i o Polańskiego zaraz będę chciał się ciebie zapytać, że on główną rolę żeńską w tym filmie dał swojej żonie. A Polański nie był głównym aktorem. O. No to już brzmi jak perwersja jakaś, nie? No to jest chyba trochę pokręcone. To może o tym filmie w takim razie nie rozmawiajmy, ale chciałem się cię zapytać o Polańskiego, skoro jesteśmy przy temacie kinematografii. Co w ogóle sądzisz o całej tej sprawie, która wokół niego się kręci? Chodzi mi o to, że on nie może wracać do Stanów, było już kilka prób ekstradycji jego. Ta ofiara, ta dziewczyna, która padła wtedy właśnie ofiarą jego molestowania, już dawno mu wybaczyła, powiedziała, że on już nie chce o tym rozmawiać, że temat jest zamknięty, a jednak Polańskiemu nie chcą odpuścić. No dodajmy, że Polański, kiedy to zrobił, był po wielkiej tragedii życiowej. Chodzi mi o to, że jego żona która była w ciąży, została zamordowana przez Mansona. No ale czy to jest usprawiedliwienie dla jego działania? Nie, no ja myślę sobie tak, że to jest ważny komunikat, że przestępstwo jest przestępstwem, niezależnie od tego, jak znanym reżyserem jesteś, czy jak wysoko w drabinie społecznej stoisz. Natomiast powiedzmy tak, że spora część filmów myślę, że jest adresowana do ludzi zupełnie z Kościołem nie mającym nic wspólnego. I to, co jest pozytywne w tym, to, że właśnie to, o czym wcześniej wspomniałeś, to teraz tam opisałeś to dokładniej, jest pokazana ta ciemna strona ludzkiej natury i konsekwencje, jakie są, kiedy pójdziemy za tym głosem tego ciemnego ducha, który gdzieś tam w środku się odzywa. I muszę powiedzieć, że czasem jak gdzieś mi się trafi taki film, to mam chyba takie poczucie, że ten reżyser dobrze wykonał swoją robotę. To znaczy, że nie ubarwia wszystkiego i nie kończy życia bohaterów swojego filmu i żyli długo i szczęśliwie, tylko że skutek tego, co zrobili, był taki, że nie potrafili spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć naprawdę szczerze, kocham cię. Że to po prostu niszczy naszą duszę, niszczy pewien związek, powoduje zdradę i to jest coś, co nie wiem, czy to się da potem wyleczyć. To znaczy, w jaki sposób, jeżeli ja w którymś momencie dopuszczam się zdrady, to jak potem sobie z tym poradzić? No, chyba jedyny sposób byłoby powiedzieć, wyznać to żonie czy mężowi, prosić o przebaczenie. I znowu, jeżeli ktoś nie ma takiego fundamentu chrześcijańskiego, to jak w ogóle wybaczyć w tej sytuacji? Nie wiem, to są... Odsyłam do odcinka na temat zdrady. Jeden z pierwszej 20 chyba audycji bez celibatu, a może 30 i na pewno nagramy, powtórzymy ten odcinek. Powiedz, jak ma zachować się chrześcijański aktor, który musi brać udział w scenie erotycznej? Nie brać tego kontraktu. Tak? Czyli nie traktować tego jako... Wiesz co, no powiedziałbym tak, że dzisiaj, z tego co wiem od osób, które akurat z jednym aktorem kiedyś rozmawiałem, tak, Amerykanin, to on mówi, że on po prostu nie bierze w ogóle, jeżeli jest jakaś oferta na stole zagrania filmy, gdzie sceny są takie, że przekraczają gdzieś granice dobrego smaku albo jego zasady życia, no to on po prostu nie bierze takich scen. I też druga obserwacja jest taka, związana właśnie z aktorstwem, to jest taka, że są jakby dwie szkoły aktorstwa, stara i nowa. Tak. W tej starej szkole, kiedy aktor miał na przykład płakać, no to tam jakieś tam kropelki czy żelu, czy wody mu się dawało, żeby tam łza się polała. W tej nowej szkole aktorskiej mówi się coś takiego, że ty musisz wyobrazić sobie taki stan, w którym przeżyjesz to tak mocno, że autentycznie się rozpłaczesz, nie? Więc w momencie, kiedy... I myślę, że to widać w jakości aktorstwa, że to aktorstwo stało się dużo bardziej realistyczne dzisiaj. Oczywiście tam jest cały szereg pewnie jeszcze innych technik, których aktorzy są uczeni, ale chodzi mi o to, że w momencie, kiedy
ktoś ma odegrać scenę na przykład seksualną i ma to być autentyczne, no to on musi to przeżywać, tak jakby to było rzeczywiste doświadczenie. I teraz jak chrześcijanin może wczuć się w rolę, gdzie on ma odgrywać cudzołóstwo, ale musi się wczuć w taki sposób, że to jest coś, co... Jest aktorem. Właśnie to jest jedna z tych rzeczy, których ja nie jestem aktorem. Aktor po prostu musi grać. No, to na tym pole, dlatego ktoś 5 lat studiuje aktorstwo, żeby być dobrym aktorem. No. Wiesz co, no wydaje mi się, że są pewne granice, które, jeżeli jestem chrześcijaninem, to tak jak kiedyś rozmawialiśmy o polityce, jeżeli jestem chrześcijaninem i wchodzę w świat polityki, to żeby to miało sens, to bycie chrześcijańskim politykiem, to jest potrzeba wyznaczenia sobie pewnych granic. I myślę, że tak samo jest z aktorstwem, że też jako chrześcijański aktor powinienem wyznaczyć sobie pewne granice. No i też to, o czym mówiliśmy na samym początku, że to nie jest tylko kwestia techniki, ale też pewnej treści, która jest przekazywana przez film. Więc chyba dbałbym o to i zachęcał młodych chrześcijan, znaczy młodych czy starych, wszystko jedno, którzy chcą być aktorami i chcą odgrywać jakieś role, żeby odgrywali te role, których świat nie odegra. To znaczy te pozytywne wszystkie przykłady, które dla świata są obojętne, które no raczej są tak jak ta dziewczyna, która pisała, że rezygnuje z Netflixa, nie chce żyć w świecie, który tylko pluje na chrześcijan i mówi, że to wszystko wasza wina, jak jesteś biały, chrześcijanin i mężczyzna, to jesteś źródłem wszelkiego zła. No po prostu tak nie jest. Więc trzeba chyba pokazywać prawdę, jaka jest. I świat nie powie prawdy, bo nie jest zainteresowany prawdą. Czy są jakieś filmy dwa pytania. Po pierwsze, czy masz jakiś film o Jezusie, który myślisz, że był dobrze zrobionym filmem? A drugie, czy w ogóle poleciłbyś jakiś film, na podstawie którego można rozmawiać o wartościach chrześcijańskich? No to pierwsze pytanie, no to ostatnio na topie jest ten The Chosen, tak? Tak. Czyli wybranie o uczniach Jezusa. Tak. I myślę, że jest bardzo fajnie zrobiony, tak po ludzku, normalnie i fajnie się go ogląda. Jest tam dużo takich reżyserskich, czy tam przez scenografa dopisanych elementów, których w Ewangeliach nie widać, ale są dopuszczalne, Tak. więc generalnie mi się podobał ten film. Natomiast jeśli idzie o inne filmy, to myślę, że tych filmów jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo i to nawet bym powiedział takie filmy, których byśmy się nie spodziewali. Jest chyba nawet taka strona, chrześcijańska strona, gdzie proponowane są filmy do dyskusji i pamiętam, że jak spojrzałem na listę tych filmów, to tam było od Jurassic Park do czegokolwiek, ponieważ w każdym filmie są motywy, które zahaczają o pewne prawdy ewangeliczne. Pamiętam, że już kiedyś rozmawialiśmy o tym, kto jest autorem filmu Titanic. James Cameron, który jest przeciwnikiem chrześcijaństwa, cały czas korzysta z tych elementów, które są w Ewangelii, gdzieś się pojawiają. Na przykład w tym filmie Titanic, który generalnie z pewnej perspektywy można powiedzieć jest pochwałą cudzołóstwa. Z drugiej strony mamy scenę, kiedy w pewnym momencie ten główny aktor oddaje życie. Oddaje DiCaprio, życie po to, żeby przeżył ktoś inny. Nie? Tak. Więc to jest ewangeliczny motyw. Czy jakiś inny film jego, Avatar, gdzie znowu mamy świat jakichś takich dziwnych ludzi na niebiesko pomalowanych. No to mamy scenę tego żołnierza, który tam nie mogąc chodzić, on zostaje przeniesiony jakoś w ciało jednego z tych. To nie były elfy, to jakoś tam inaczej się nazywa. No to swój awatar zostaje przeniesiony właśnie, tych stworzeń, które... No właśnie, ale mamy jakby motyw wcielenia, który jest ewidentnie obecny w prawdzie Ewangelii. Nie? I myślę sobie, że generalnie w dobrym kinie myślę, że jest tak, że dobre kino oddaje chyba pragnienie naszej duszy i często ten sposób, w jaki to jest przedstawione, będzie zdeformowany, ale to jest może powód, dla którego warto rozmawiać o tym. Chodzi mi o to, że i to jest obserwacja, znaczy rzecz, na którą zwrócił uwagę Tolkien już, kiedy pisał o baśniach. On nie pisał o filmach, Netflixa wtedy jeszcze nie było, ale kiedy mówi o baśniach, to on mówi coś takiego, że wszystkie baśnie tak naprawdę wskazują na
Tam jest ten element nadziei, element, kiedy następuje nagła zmiana akcji, kiedy pojawia się, nie wiem, dobra wróżka, dobry król, jakiś mędrzec, ktoś, kto nagle znajduje rozwiązanie problemu, który jest głównym powodem, Tak. dla którego dana historia powstała. I zobacz, że te elementy, one są, nawet taki film James Bond, czy jacyś inni, ten Strażnik Teksasu. Tak, Chuck Norris. Chuck Norris, on tam, no to już stary film, już teraz chyba się go nawet nie puszcza, ale chodzi mi o to, że chyba większość filmów, no może wszystkie to była przesada, mają w sobie element tragedii, która wymaga rozwiązania. I do tego rozwiązania jest potrzebny zbawiciel. Ktoś, kto będzie tym superbohaterem. Albo to będzie Superman, albo to będzie jakiś super żołnierz, albo to będzie, nie wiem, jakiś super policjant, albo to będzie król, który przyjeżdża z odsieczą, albo jeszcze cokolwiek innego. I ten motyw, no przecież to jest motyw biblijny. Nie? Mamy świat, kiedy patrzymy na całą Biblię, zauważ, że całą Biblię można byłoby ułożyć w taką, niektórzy nazywają wręcz metanarrację, czyli mamy stworzenie doskonałego człowieka, doskonałego świata, mamy upadek człowieka, bunt i potem wszystkie konsekwencje tego buntu, które się pojawiają, a potem aż się pojawia wołanie o ratunek, wołanie o Zbawiciela, kogoś, kto przyjdzie i rozwiąże ten problem. I mamy królów, mamy sędziów, mamy proroków, którzy przychodzą z różnymi propozycjami rozwiązań, ale nikt z nich nie jest tym ostatecznym rozwiązaniem. I to ostateczne rozwiązanie pojawia się, kiedy przychodzi Chrystus. I On jest tym, który później wprowadza ostatni rozdział, czy przygotowuje do ostatniego rozdziału, którym będzie odnowienie wszech rzeczy. I jakby wrócimy do samego początku. I myślę, że te motywy, one są prawie że we wszystkich filmach, tylko trzeba mieć właśnie ten fundament, o którym mówiliśmy w trakcie, żeby przez pryzmat tego fundamentu umieć je dostrzec, wykorzystać, mieć pretekst do dyskusji. Jakie 3 filmy byś polecił do oglądania? I teraz nie chodzi mi o to, żebyś, albo inaczej, jakie 3 filmy lubisz? Wiem, że to jest ciężkie, ja sam teraz się zastanowiłem, jakie filmy. Ja sobie wybrałem 3 filmy, które mógłbym polecić i uważam, że reprezentują ciekawe wartości, chociaż czasami będą wzbudzały kontrowersje. To może ja zacznę, a ty później powiedz, co ci przyjdzie do głowy. I też od razu powiem, o czym nie pogadaliśmy, bo już musimy niestety kończyć audycję, ale nie pogadaliśmy o ostatnim kuszeniu Chrystusa. Nie porozmawialiśmy o dekalogu Kieślowskiego. To zrobimy w kolejnym odcinku na temat filmów. Napiszcie, czy w ogóle... Tak. Strasznie dużo innych jeszcze rzeczy chciałem porozmawiać, ale są 3 filmy, które chciałem polecić. Jeden nazywa się Kafarnaum. To jest film chyba irański, wydaje mi się. I naprawdę od pierwszej sekundy się go ogląda w taki sposób. I on też opowiada o poświęceniu. I mało tego, to jest film o dzieciach. Znam taką osobę, która generalnie nie jest zainteresowana tym, żeby mieć dzieci. Nawet nie mówi otwarcie, że nie lubi dzieci, ale powiedziała, że jak obejrzała ten film, to ten film ją też bardzo, bardzo dotknął. Więc Kafarnaum. Drugi film, Przełęcz Ocalonych. To na pewno kojarzysz. Tak. I to jest film zrobiony przez Mela Gibsona. Reprezentuje akurat wartości chrześcijańskie, ale opowiada prawdziwą historię. I znowuż jest po prostu dobrze zrobiony. Dobrze się go ogląda. Właściwie zapominasz o wszystkim, tylko skupiasz się na filmie. I trzeci film, gdzie główną rolę odgrywa Denzel Washington, Lot. Ja po tym filmie już wiedziałem, że Denzel Washington jest osobą wierzącą. W tym filmie to widać. Chociaż film zaczyna się dość kontrowersyjnie, bym powiedział, z naszej perspektywy, no bo zaczyna się od tego, pierwsza scena jest taka, że Denzel Washington śpi w łóżku ze stewardessą, on gra pilota. Wiadomo, co tam się działo, no i jakby otwiera oczy, widać, że jest jeszcze trzeźwieje i wciąga kokainę. Ale cały film jest naprawdę jest dobry. Więc te 3 filmy polecam dla tych, którzy nie wiedzą, co w piątek wieczorem obejrzeć. Mógłbym polecić znacznie więcej, ale do 3 się chciałem ograniczyć. Czy ty masz swoje trio, które mógłbyś polecić? Wiesz co, chyba potrzebowałem dłuższego czasu na zastanowienie się. Ja wbrew pozorom jestem bardzo prostym człowiekiem i bardzo lubię
filmy akcji. Szczególnie jak są snajperzy. Jakoś nie wiem dlaczego strzelanie mnie bardzo Był pociąga. taki film Snajper. Ojejku, dużo jest tych filmów o snajperach, ale to jest coś, co ma w sobie taki element magiczny. To znaczy, chodzi mi o to, że człowiek potrafi z bardzo dużej odległości, w niektórych filmach pojawiają się odległości kilometra czy nawet więcej, strzelić i trafić w cel, który jest niewielki. I to jest cała sztuka, która za tym stoi. I to jest coś, co mnie kręci. Znaczy, z jednej strony chyba perfekcja wykonania tego zadania. Ja mam skłonności do perfekcjonizmu, chociaż walczę z nimi i staram się nie sprzątać na biurku, na przykład u siebie, co przychodzi mi dosyć łatwo. Tak, no. Ten perfekcjonizm mnie pociąga, a z drugiej strony chyba pociąga mnie to, że często ci snajperzy wykonują kluczowe zadanie dla rozwoju akcji i wykonanie tego zadania jakby przynosi taką ulgę, zadanie zostało wykonane. Oczywiście na filmach wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, no bo inaczej nie byłoby filmu pewnie. Ale ja jestem dość prostym człowiekiem i chyba trudno mi było powiedzieć o jakimś filmie, który bym szczególnie polecił. Pamiętasz takiego reżysera, czy kojarzysz M. Night Shyamalan? Hindus, ale z naszego filmu na pewno Szósty Zmysł na przykład. Szósty Zmysł, tak. To bardzo fajne. Ja też w ogóle... Tak, miałem taki moment, kiedy Bruce'em Willisem się zachwycałem, jego grą i myślę sobie, że to był naprawdę dobry aktor. Ja nie znam, nie wiem, czy Shyamalan jest osobą wierzącą, ale robię teraz przeglądam Filmweb, mam wszystkie filmy, które obejrzałem, mam ocenione, więc mogę sobie obejrzeć te, które... Natomiast polecam również Znaki z Melem Gibsonem, Shyamalana właśnie i Osadę. W każdym z tych filmów dostrzegałem mocne chrześcijańskie przesłanie. Tylko trzeba oczywiście... I to jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Widziałem kiedyś taki obrazek, że stoi dwóch facetów naprzeciwko siebie. Jeden widzi i pomiędzy nimi jest napisana cyfra. Dla jednego to jest 9, dla drugiego 6. I oni się kłócą, co widać. Ale teraz tak sobie myślę, że oglądając jakiś film, to osoba, która ma dobre założenia, dostrzeże w nim te dobre rzeczy i wyciągnie z tego i wykorzysta to jeszcze jakoś, a ktoś to po prostu ma zupełnie odwrotne podejście, to wyciągnie z niego coś innego. Więc to, tak sobie myślę, ostatecznie to zależy od naszego serca, co my z tego filmu wyciągniemy. No ale dobra, rozgadaliśmy się, Robert. Nie spodziewałem się, że będziemy rozmawiać godzinę. Musimy kończyć. Miliony tematów nieprzegadanych, a wy proszę dajcie znać, jakie wy lubicie filmy, albo jakich nie lubicie. Napiszcie w komentarzu, co takiego zrobiło na was największe wrażenie. Każdy ma swoje ulubione filmy, tylko musicie się nad tym zastanowić. Skomentujcie ten odcinek, dajcie ocenę w skali od 1 do 6. Dajcie łapkę w górę, udostępnijcie. No i tyle. Widzimy się w 102 odcinku. Robert, bardzo dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia.